Cześć wszystkim, jak widzicie jest godzina 16:25, a nasz lot do Nowego Jorku jest opóźniony. To jest Piotr Adamczyk, nasza gwiazda Web3. Bez przesady. Okej, który to będzie twój hackathon? Trzeci raz w Stanach. Znaczy hackathon, nie wiem, przestałem liczyć. Natomiast na pewno, nie wiem, 8, 9, coś takiego. Drugi raz w Stanach, bo w Denver byliśmy po raz pierwszy z Marcelo, a teraz lecimy razem z Pawłem do Nowego Jorku. Cześć, jest to pierwszy film z 3 odcinków na temat naszego wyjazdu do Nowego Jorku na hackathon ETH New York. Podczas najbliższych 3 odcinków oprowadzimy Was po Nowym Jorku oraz pokażemy również zmagania z samym hackathonem. Tymczasem zapraszam Was do oglądania. No to witamy 10 godzin później, tym razem z Nowego Jorku. Mamy 3 dni w sumie jeszcze do hackathonu, niestety przez najbliższe 3 dni ma padać. Ale coś postaramy się nagrać w międzyczasie, także dla tych z Was, którzy nie mogli przyjechać. No my już na miejscu, witamy na Manhattanie. Idziemy po jakąś wodę do sklepu i przejdziemy się troszeczkę. No więc zabłądziliśmy jakimś cudem na Times Square, że tak to wygląda o tej porze. Tak, więc jak sobie chodziliśmy, już mieliśmy wracać do domu i zabłądziliśmy aż do samego Times Square. To jest ta impreza NFT? Tam gdzieś? A gdzie? Co? Jak? Właśnie widziałem jakąś reklamę z NFT. Możliwe. Okej. Siema, witamy już drugiego dnia w Stanach. W zasadzie to pierwszy nasz dzień takiego pełnoprawnego pobytu. No względem wczoraj takie wrażenia są, że jest chyba trochę lepiej. Nie wiem jakie ty masz wrażenia, Jest Piotrek. zdecydowanie lepiej, zdecydowanie mniej śmierdzi. Jakoś tak za dnia jest tutaj przyjaźnie. Okej, to gdzie się wybieramy teraz, Piotrek? Wybieramy się na plac zbytowy, a potem chyba do Central Parku. Wchodzimy właśnie na Observation Deck w Top of the Rock. Zaraz wam pokażę jak to wygląda, ale na widok jest zacny. W ogóle nie wiem jak wy, ale się zastanawiam ile telefonów stąd spadło i aparatów. Okazało się, że jedziemy zaraz jeszcze wyżej, także zobaczymy co będzie dalej. A tam w oddali możecie właśnie zobaczyć sobie statuę wolności. A na dole? Reklama Hulu. Reklama NFT. Reklama NFT. To witamy po krótkiej przerwie, tym razem już w większej ekipie, bo dołączyła do nas Maja, czyli założycielka naszego klubu Web3 Devs Poland. I w taki właśnie sposób teraz udajemy się w stronę Central Parku, a później Maja wybiera się gdzie? Na event Cool Cats z konferencji NFT New York City. Oprócz konferencji jest tam dziennie około 100 satellite eventów. No to są takie różne eventy
w każdej społeczności, głównie dla holderów danego projektu. No i dzisiaj idę na Coolcats. Wczoraj byłam na Sandboxie, na Illuminati. Właśnie, bo to jak być może wiecie lub nie, my przyjechaliśmy na hackathon generalnie, aczkolwiek w tym samym czasie też odbywa się tutaj konferencja. Największa konferencja NFT na świecie. O, to największa, tak? No 15 000 użytkowników. No właśnie, tak jak wczoraj to Piotrek nawet stwierdził, że skoro reklamy NFT są już na samym Times Square, no to coś się dzieje, tak? Trzeba sprzedawać. No właśnie, a ty Piotrek, jakie masz zdanie na temat NFT? Użytkowe NFT mogę, że są spoko. Natomiast no, profile picture to chyba nie moja domena. Już chętnie bym przytulił jakąś małpę tak z 2 lata temu. Ale teraz już chyba wyrosłem z tego. Pogoda mamy kiepską, ale przynajmniej na Wall Street wchodzimy. Zobaczymy, co z tego będzie. A Paweł, jak wrażenia? No nie udało nam się dojechać, w zasadzie dopłynąć do Statuły Wolności ze względu na warunki pogodowe, więc prawdopodobnie przełożymy to na jutro. Tymczasem zwiedzamy Wall Street i dalej kierunek 9/11. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale jak jest na Broadwayu, to mam taki bardzo londyński vibe. W sensie, tak w ogóle nie pasuje tutaj, do tego miejsca, mam takie wrażenie. A w zasadzie jesteśmy w całym centrum Nowego Jorku finansowym, bo obok jest dosłownie Wall Street. No nie wiem, no sami ocencie. No powiem tak, takiego grajka to nie słyszałem w żadnym kościele polskim. O, nie zauważyłem was. Witamy w China House. A nie, jednak nie. Little Italy. A dzisiaj płyniemy zwiedzać Statuę Wolności. Mieliśmy do wyboru albo jechać na taką wycieczkę, płynąć na wycieczkę, gdzie można zejść sobie na tą wyspę, zejść też na tą drugą wyspę, na Ellis Island, tak? Natomiast wybraliśmy taką trochę krótszą, 50-minutową, która kończy się tak, że się płynie wokół, tak? Tej wyspy. Stwierdziliśmy, że będą chyba lepsze widoki. Zobaczymy, pewnie parę ujęć jeszcze wam pokażemy. A tak, lubisz te ujęcia? Pierwsze Lambo. This area of the harbor does not ice over, as say the west side of it does. Okej, więc właśnie jak możecie zobaczyć za mną, udało nam się dotrzeć w końcu pod to symboliczne miejsce, czyli Statuę Wolności tutaj. A zaraz po naszej wycieczce pod statuę wybieramy się na rejestrację na hackathon IFPLOWO. Kolejnym punktem naszej wycieczki, jeszcze przed samą rejestracją, jest dość takie smutne, bym powiedział, miejsce i dające mnóstwo refleksji, czyli Memorial 9/11, czyli zburzonych 2 wież. No i tutaj za mną możecie zobaczyć, może obrócę się w drugą stronę, mamy tutaj taki park i znajdują się właśnie takie wodospady małe. By the way, wyobraźcie sobie taką scenę, że idziecie do sklepu w Polsce i widzicie czapkę z napisem Polska Policja, nie? To by było takie trochę dziwne, nie? To tutaj mamy czapki z napisem New York Police Department. I ludzie je kupują, ludzie je noszą. Okej, takim sposobem właśnie na chwilę wracamy, zmieniamy sprzęt na GoPro, bo musieliśmy zostawić Piotrka, który niestety tak się składa, że ma właśnie egzamin do napisania na uczelni i zostałem tylko ja z Mają i mamy tutaj jeszcze jednego nowego członka naszego klubu. Witam serdecznie. Także przedstawcie się. Cześć, jestem Adrian.
Cześć, jestem Maja. I teraz wybieramy się na event zupełnie przypadkowo. W ogóle zapomnieliśmy nagrać rejestracji, tak? I to jest event związany z... To jest side event konferencji NFT New York City Coinbase'a. Ale to tyle wiemy. Okej, ale to będzie jakoś bardziej takie techniczne, czy... Nie wiem, Wydaje mi się, ale że to raczej jest- taki networking, może jakiś drineczek. Chyba jakaś galeria, ala galeria obrazów, tylko już bardziej wirtualnych, bardziej w formie NFT-ków, więc zakładam, że są jakieś wyświetlacze, jakieś monitorki i można swoje NFT-ki wyświetlić na tych ekranach. Okej, więc witamy Was jakieś 5 minut później, już z imprezy Coinbase NFT. I w międzyczasie, jak przed chwilą udało nam się poznać Adriana, tak właśnie wchodząc na tę imprezę poznaliśmy kolejnego Polaka. Tym razem jest to Michał z mega ciekawymi projektami, jeśli chodzi o zastosowanie NFT. Okej, dobra. To może zaczniemy od Adriana. W takim razie, Adrian, powiedz parę słów o sobie. Co Cię wiąże z krypto, co robisz generalnie w świecie krypto, Web3 i tak dalej? Tak, zawodowo wywodzę się z rynku branży budowlanej, tam zajmowałem się nowymi technologiami. Ogólnie w krypto, bardziej pod kątem inwestycyjnym, siedzę już od kilku dobrych lat, bodajże od 5 czy nawet więcej. NFT zainteresowałem się w sumie z początkiem tego roku i ten temat mnie wciągnął na chwilę obecną pod kątem inwestycyjnym, ale myślę w przyszłości nad stworzeniem jakiegoś swojego projektu w tym temacie. Super, dzięki. I przechodzimy do Michała. Okay. Więc ja w ogóle się wywodzę z branży sportowej. Nie dokończyłem studiów, zrobiłem sobie urlop dziekański pół roku przed magisterką. Kompletnego pivota zrobiłem, więc wszedłem w NFT. Pierwszą transakcję zrobiłem ponad 2 lata temu. Jeszcze na BitBayu, teraz jest Zonda. I teraz pracuję w Star Heroes, branża gamingowa. Więc tak, jak jesteście z branży gamingowej, odezwijcie się do mnie i możemy nawiązać jakąś współpracę. Tutaj ukryta wiadomość do Szymona z Faszapu. A ja w ogóle nagrałaś z takich innych eventów? Masz jakiekolwiek? Słuchajcie, no i zbliżamy się już do końca eventu Coinbase NFT. Tak więc ze względu, że są one dość stresujące, warto się jakoś odstresować i tutaj mamy wodę w puszce? No. Tutaj niegazowana i gazowana woda w puszce. Wysoki, no więc kasy też mają jak lody, bo cały widać kupują marketing, cają. Pewnie jakiś deweloper też tam tego idzie. Ale raczej nie. Tym właśnie sposobem zakończyliśmy kolejny event, czyli Coinbase NFT, tak? To się nazywa? I razem z Mają, Adrianem i Michałem wybieramy się na... W sumie mieliśmy w planach kolejny event, który nazywa się 90s Forever, tak? Który też jest powiązany z NFT. Podobno miała się na nim pojawić się sama Madonna. Aczkolwiek wszystkie bilety się wyprzedały. Jesteśmy teraz na górze Empire State Building. Generalnie nie jest to zbyt wiele do zobaczenia, nawet nie można wyjść w sumie na zewnątrz, bo jesteśmy chyba zbyt wysoko, na 80. piętrze. No widok jest mniej więcej taki, że podejdziemy do jakiegoś wolnego okna, zobaczymy. Tak to wygląda. Także robi wrażenie. Na pewno by robiło większe wrażenie, gdyby okna były otwarte, gdyby można było wyjść na zewnątrz. Zresztą jeszcze nie wiemy, co jest wyżej, bo jeszcze wyżej też można wjechać, mogę się mylić. Ale faktycznie no, widok jest powalający. Chociaż znacznie lepiej to wygląda w rzeczywistości niż na kamerze, gdzie wszystko się odbija. Mieliśmy właśnie dzień, wyszliśmy z kawiarni, idziemy teraz na Brooklyn Bridge, mieliśmy okazję trochę pogadać o projekcie generalnie, co będziemy robić. Idea bardzo ewoluuje, tak naprawdę wyszliśmy z takiej aplikacji podcastowej bardziej w kierunku takiego medium opartego na, no można powiedzieć jak wideo, czyli powiedzmy jedno parcie za jakieś pytanie i potem reszta odpowiada, zgarnia jakiś stake. No generalnie idea jest bardzo, bardzo żywa, idziemy teraz dyskutować, co dalej chcemy z tym zrobić. Więc tak, odezwiemy się później. No, jesteśmy teraz w Botanic Garden. Całkiem urocza miejscówka, chociaż
Już trochę to jest męczące, jak trzeci dzień się chodzi cały czas, nie wiem, łącznie przez ostatni tydzień to tak realnie około 100 km na piechotę zrobiliśmy. Przynajmniej ja zrobiłem. Jest mega fajnie. No, ale też ostatni przystanek chyba przed Hakatonem.